Witam Was. Dziś kolejny filmik. Dziś zajmiemy się taką bakterią Narinę. Pewnie już o tym słyszeliście. My dawno temu zaczęliśmy już eksperymenty tutaj sobie nasze z tą bakterią właśnie. I tutaj mam jeszcze bardzo stare nagranie, jeszcze troszkę bardzo złej jakości, kiedy jeszcze w ogóle te opakowania, w których to jest sprzedawane, całkiem inaczej wyglądały. Także tutaj Wam to teraz wstawię, jak to wtedy wyglądało. Już jest naprawdę stare nagranie, ponieważ no, troszeczkę to też trwało, żebyśmy to najpierw sami na sobie sprawdzili. Też parę razy chcieliśmy to sprawdzić i tak dalej. Więc no niestety przedłużyło się w czasie. W każdym razie początek Wam tu wstawiam i za chwilę widzimy się dalej. Witam Was. Witam Was. Dzisiejszy temat Narinę. Tak. Dzisiaj słynne Narinę, w sumie to jest sam początek, ponieważ jak widzicie przywieźliśmy tego cały zapas. Wcale to nie było aż takie tanie, ale chcemy to porządnie sprawdzić, także przywieźliśmy 4 czerwone, 4 zielone, 6 niebieskich, 2 te żółte. Momencik, obrócimy sobie jeszcze ten bajer. 3 razy z mumią, 1 z ananasem, od tego będziemy zaczynać. Ananas, później będziemy niebieski brać i 1 z tym koralem wzięliśmy. Tam jeszcze były jakieś inne rzeczy z pestką, na przykład moreli, czy to gorzką pestkę chodzi, ale no, nowotworu nie mam na ten moment, no to sobie dałem spokój. Dobra, mamy tego dość sporo, bo jest tego w sumie 21 paczek. To znaczy w kasyno jest blackjack. Także będziemy robić test, jak to zjemy, czy w połowie, nie wiem, zobaczymy, będziemy dalej nagrywać, bo jest to dość słynne, ma to bardzo ciekawe rzeczy pomagać, także zobaczymy, jak to będzie działać. Ale wy wiecie, kiedy my startujemy, to cały czas robimy to powoli, nie za szybko. Tak, zaczniemy po prostu od jednej kapsułki, a później dopiero będziemy po 2 sobie brać, także spokojnie. Jak widzieliście, to już było dawno temu. A więc tak, czym jest w ogóle Narinę? Narinę należy do bakterii z rodziny Lactobacillus. Jednak jest to dość specjalna bakteria, ponieważ rodzina Bactocillusa jest naprawdę duża. Tam jest naprawdę sporo tych różnych bakterii, które tam do tej rodziny należą. Jednak ogólnie tylko jedna ma właśnie taką specyficzną nazwę, która ma dopisane jeszcze z tyłu Narinę. Dlaczego? Już tłumaczę. Bakteria ta została odkryta w 1954 roku w Armenii, ponieważ została pobrana ze smułki dziecka, które się urodziło. Smułka to jest ta tak zwana pierwsza kupa, która tam jest. Ona jest właśnie taka dość charakterystyczna, ponieważ no też dużo zawiera właśnie tych bakterii, tego wszystkiego, po to, żeby pomóc dziecku na start. Wtedy właśnie odkryto tą bakterię. Pod mikroskopem ona się wydawała dość duża i dość dziwna. Po roku czasu po raz pierwszy została ta bakteria użyta właśnie w Armenii, ponieważ wtedy tam było dziecko no naprawdę bardzo to chore i właśnie podano mu te bakterie po prostu w mleku. Po prostu one były hodowane, te bakterie, na mleku i podano to dziecku właśnie razem z mlekiem, tą bakterię. Okazało się, że dziecko wyzdrowiało całkowicie. Po jakimś czasie, teraz nie jestem pewny, po jakim czasie to było, czy to było po paru latach, jakoś koło tego, zostały te bakterie Narinę już obowiązkowo wprowadzone w Armenii właśnie w szpitalach, tam na tych położniczych i tak dalej, gdzie podawano to dzieciom właśnie, noworodkom i tak dalej, na mleku oczywiście to chowane, czyli po prostu jakby to było zastępcze mleko matki i tak dalej, także im to tam już podawano. A co ciekawe, później wprowadzono to jeszcze w przedszkolach, czyli po prostu też takie prewencyjne, że po prostu podawano tam dzieciom, żeby mniej chorowały i tak dalej, i tak dalej. I tak właśnie wygląda ta historia z tą bakterią. A co ta bakteria jeszcze potrafi, pewnie się będziemy zastanawiać teraz. A mianowicie
Ta bakteria jest naprawdę bardzo specyficzna, ponieważ ona wytwarza aż 4 bakteriocidy. Co to jest? To są takie substancje, które przeważnie lekarz nam przepisuje, jak mamy jakieś przeziębienie czy coś tego. Wiecie, no, takie antybiotyki, nie? No, także to wytwarza właśnie ta bakteria sama i są to aż 4, tylko że one są naturalne, tu o tym trzeba pamiętać i nie są po prostu tak zrobione chemiczne gdzieś w laboratorium, tylko po prostu naturalne i pomaga właśnie organizmowi w zwalczaniu różnych patogenów. Również pomaga organizmowi w walce z grzybicą na przykład, ponieważ tylko tutaj może przejdziemy sobie na sam początek. Bardzo często mamy za dużo metali ciężkich w naszym organizmie i nasz organizm zaczyna mieć problemy. Następnie mamy hipofizys w mózgu. To jest po prostu, można by to nazwać trzecim okiem. To już jest, wiecie, w starożytnym Egipcie, te rysunki i tak dalej z tym starożytnym trzecim okiem. To już pokazywało dla nas, jak ważne to jest. My znamy jego główne znaczenie, takie ezoteryczne, że tam pomaga w wielu różnych rzeczach. Do tego jeszcze sobie kiedyś wrócimy, do tego tematu. Ale skupmy się na tej jego innej funkcji. Jego inną funkcją jest mianowicie samouzdrawianie człowieka. Tak, samouzdrawianie człowieka. Czyli, że po prostu człowiekowi coś jest i człowiek się sam potrafi uzdrowić. I tutaj właśnie jest hipofizys za to odpowiedzialny. Dlaczego? Ponieważ on jest kontrolerem wszystkich organów. On kontroluje, aha, widzi, wątroba do końca nie pracuje, no więc trzeba poprawić jej działanie. A żołądek do końca nie pracuje dobrze, trzeba poprawić jego działanie. Trzustka do końca nie pracuje, trzeba poprawić jego działanie. Tarczyca i tak dalej, i tak dalej. On tym wszystkim steruje. Jednak problem pojawia się taki, kiedy my mamy za dużo metali ciężkich, a mamy ich prawie wszyscy za dużo, w tym jest też wielki problem, wtedy ten hipofizys nie potrafi wykonywać swojej pracy. I tutaj mamy właśnie ten problem, dlaczego nie działa samouzdrawianie. Teraz co? Bakteria Narine pomaga również usuwać nam metale ciężkie z organizmu, ponieważ jeszcze włącza się inny mechanizm. Kiedy mamy za dużo metali ciężkich, to przychodzą grzybice, czyli grzyby. I te grzyby, no mówią tam ciału, super, dawaj, pomożemy Ci usunąć te metale ciężkie, ponieważ grzyby lubią to też absorbować, na przykład candida i tak dalej. I candida też, no wiecie, od za dużo cukru też się robi w naszym organizmie. No więc to mówią sobie te bakterie, te grzyby, my Ci pomożemy usunąć to. Jednak te grzyby mają całkiem inny metabolizm niż my. I kiedy one tam sobie wezmą tych metali ciężkich i tak dalej i sobie tam rosną w nas, to niestety, ale wydalają też toksyny, aflatoksyny przeważnie, które niestety, ale są szkodliwe dla nas. Nasz organizm tego nie cierpi. Wtedy wątroba jeszcze jest bardziej przeciążona. No i sami wiecie, nie? Jak to wygląda mniej więcej. Grzybica paznokci, grzybica skóry, grzybica błon śluzowych, grzybica jelita, jamy ustnej i tak dalej, są tego setki rodzaje. I tutaj właśnie też ta bakteria Narine pomaga to opanować tą całą sytuację. Troszeczkę, żeby to wszystko jak gdyby miało ręce i nogi i żeby to było w symbiozie. Kolejną rzeczą to jest Heliobacter pylori. Wszystkim nam znany. Bardzo często się mówi, no trzeba się pozbyć Heliobacter pylori. Nie, moi drodzy, nie można się go pozbyć, ponieważ on też jest nam potrzebny. My go mamy mieć w równowadze. Jednak, że nasze żołądki nie są do końca dokwaszone, źle się odżywiamy, mamy dużo stresu, bla, 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 to niestety, ale następuje przerost Heliobacter pylori, czyli w danym momencie mamy go za dużo. I tutaj nam się zaczyna reflux, tutaj nam się zaczyna właśnie zgaga tego typu, wrzody żołądka nam się tutaj zaczynają, niestrawności, tego typu rzeczy, cała góra. I tutaj również zauważono, że Narine jest w stanie tutaj pomóc przy tym, ponieważ no, jak gdyby z powrotem ogranicza tą populację Heliobacter pylori do tego poziomu, jakim ona ma być, a nie żeby ona była przerośnięta i szalała po naszym organizmie. Ogólnie to przeprowadzono już tysiące badań z tą bakterią i naprawdę niektóre są bardzo mocno imponujące.
Tutaj jednym z takich ciekawszych badań było badanie, które było w Japonii przeprowadzone i które pokazało, że właśnie używanie bakterii Narine zwiększało przyswajalność pożywienia o 70%. Przyswajalność. To znaczy, że 70% witamin, minerałów i tak dalej mniej lądowało w toalecie. Ponieważ nasz organizm nie był w stanie ich przyswoić, więc one lądują w toalecie. Tutaj się to o 70% zwiększa. Jednak trzeba mieć na uwadze, że to oczywiście potrzebna jest też zmiana diety. Nie, że my będziemy dalej sobie fast foody wrzucać do środka, byle jakie buły, chlebiki i najtańsze i nie wiadomo co jeszcze. A tutaj sobie będziemy jeść Narinę i wszystko jest pięknie, świetnie. Nie, tak to nie działa. To musi iść w parze, czyli zdrowe jedzenie i można dołączyć Narinę i wtedy to się robi nam z tego jedna całość i wtedy to dopiero ma sens. I wtedy zaczniecie też przyswajać 70% więcej. W niektórych badaniach wykazano również jeszcze, że właśnie Narinę pomagało odbudowywać nasze jelita. I tak samo właśnie z tym żołądkiem przy Heliobacter pylori, i ponieważ jeżeli są wrzody i tak dalej, to Narinę odkłada jeszcze taką ściankę ochronną wokół żołądka, że po prostu nie jest od razu ta błona śluzowa tak irytowana przez pożywienie i przez te wszystkie bakterie i tak dalej. Po prostu taka osłona się robi wokół żołądka i również pomaga właśnie w odbudowie jelit. Także to też jest dość ciekawy punkt, ponieważ z jelitami bardzo wiele ludzi ma problemy. Również zauważono, że właśnie Narinę pomagało w wytwarzaniu witaminy B12 w naszym organizmie. Znaczy pomagało w syntezie jego z innych składników, dlatego to też jest ciekawa informacja. Przede wszystkim bardzo często jest polecana w jakichś chorobach chronicznych tego typu, czyli takich, wiecie, przewlekłych, długotrwałych, gdzie cała medycyna zawodzi. Tutaj u niektórych przyniosło to bardzo, bardzo fajne efekty korzystne. Także jest to dosyć ciekawa opcja tutaj też z tym Narinę. Znalazła zastosowanie przy wysokim ciśnieniu, na przykład przy cukrzycy, przy jakichś chorobach autoimmunologicznych, przy tarczycy, różne, naprawdę jest masa różnych doniesień, jeżeli chodzi o to, więc no, jest to godne zainteresowania się tym. Można to przyjmować na przeróżne sposoby, ponieważ no, producent tego już ma naprawdę przeróżne metody. Tutaj mam na przykład teraz obecnie 4 rodzaje, ale jest tego jeszcze więcej, które tutaj mam, które ostatnio sobie też znowu zakupiliśmy, żeby zrobić sobie znowu jakąś małą kurację tym, ponieważ na początku robiliśmy przez dłuższy czas, a teraz tak co jakiś czas po prostu jeszcze troszeczkę sobie bierzemy, żeby sobie tam jeszcze to wszystko doregulować i tak dalej. Także no, Narinę jest naprawdę fajne. Dlaczego jest jeszcze fajne? Ponieważ poprawia komunikację między bakteriami. Jakby to teraz wam wytłumaczyć? Można powiedzieć, że Narinę jest jak gdyby szefem wszystkich bakterii. Więc tutaj te bakterie robią to, te tamto, jest jeden wielki chaos. Jednych jest za dużo, jednych jest za mało i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nic nie współgra. Totalny chaos jak gdyby w mieście, tak jakbyście światła wam wyłączyli i na drogach wszyscy, nikt nie wie gdzie ma jechać, co ma robić i tak dalej. Wszyscy wjeżdżają, wszystko zakorkowane. Totalny chaos. I tutaj właśnie Narinę jest tym szefem. I Narinę poprawia komunikację z wszystkimi innymi bakteriami, ale właśnie również dyryguje tymi bakteriami. Ta grupa tamta, taka ilość tu, tak. Wszystkie zadania rozdziela. Czyli można to zobaczyć, jak gdyby były to te światła właśnie, które mamy gdzieś w miastach i które nagle się włączają no, i regulują tym wszystkim, jak co ma być. To tak można powiedzieć, tak mniej więcej działa Narinę w naszym organizmie. Co myśmy zauważyli? Myśmy zauważyli lepsze samopoczucie po tej dłuższej kuracji, którą żeśmy sobie najpierw zrobili. Ona trwała parę miesięcy chyba nawet, ta pierwsza długa kuracja, ponieważ wtedy wzięliśmy tego większą ilość, kupiliśmy i to parę miesięcy nawet trwało. Struktura kału również się zmieniła. Była taka bardziej plastyczna, bym powiedział. Nie, żeby to była biegunka czy coś takiego, nie, to akurat nie, ale była taka po prostu bardziej plastyczna, nie takie super twarde czy coś tego, także efekt na pewno był widoczny. To już drugiego dnia od razu zauważyliśmy zmianę struktury kału
że coś takiego było. Ja jeszcze wtedy byłem na 100% weganizmie, jak żeśmy to zaczynali i tam z tym to różnie też bywało. Także no tutaj naprawdę różnica była. Ogólnie no lepsze samopoczucie, więcej energii. My nie mieliśmy jakichś większych, cięższych chorób, żeby tutaj to dokładnie tak sprawdzić na tym, ponieważ no, my byliśmy w dobrym stanie i dalej jesteśmy, więc nie mieliśmy tutaj takich ciężkich dolegliwości, żeby cokolwiek sprawdzić i powiedzieć na ten temat, ale taki ogólny całokształt wyszedł fajnie tego. Więc dlatego też i zdecydowaliśmy się, żeby w końcu ten film też zrobić i opublikować, ponieważ widzę już ten film, że naprawdę sporo mi tam zalegał, już ten początek, mówię, no w końcu trzeba będzie to zrobić. Także no, robimy teraz ten film na ten temat, także no, Narine jest naprawdę fajną bakterią, tylko pamiętajcie, że musi to być połączone ze zdrowym trybem życia. To nie jest magiczna pigułka, że ty dalej będziesz jeść śmieci i sobie Narinę zarzucisz i wszystko będzie super cacy. Może coś się poprawi, ale nie wiem, naprawdę. Po prostu ważne jest, żeby się zdrowo odżywiać i można wtedy sobie dodać Narinę i zobaczycie sami, jakie będą efekty. Link do Nariny, one się teraz nazywają Narum, zresztą nawet widzę. Będziecie mieli w opisie. Ja tutaj teraz sobie wziąłem te 4 rodzaje znowu i każdy po kolei będę sobie teraz zużywać. Aż się skończą, jest po 30 w jednym, także tutaj wszystko macie napisane co jak na opakowaniach, link macie w opisie tego filmu do tego, skąd ja to kupiłem, tam macie jeszcze dodatkową zniżkę tutaj na to, także to też jeszcze może wam coś pomóc, żeby to kupić taniej, jakby was to interesowało, ponieważ jest tam kod rabatowy nasz do tego sklepu, bo akurat z tym sklepem i tak współpracujemy i stamtąd ja też to pozyskuję sam dla siebie, ponieważ no mogę użyć i swojego kodu rabatowego, więc mam po prostu sam taniej, jak to chcę kupić. Także tam akurat my to mamy. Jak chcecie, tam macie numer telefonu, wszystko jest w opisie. Tutaj taki dziubek po prawej stronie, kliknąć, rozwinie wam się opis. Macie tam link do tego sklepu. Ja tutaj się żegnam, życzę wam miłego dzionka, trzymajcie się, hej!